Kategoria Supermoto. Co to w ogóle jest? Taki trochę dziwny twór. Takie nieślubne dziecko motocykla crossowego i powiedzmy nakeda, co jeżeli to dziecko przejęło od swoich rodziców bardzo dużo pozytywnych cech. Przed Wami dwa świetne motocykle Supermoto, totalne nowości na ten sezon, czyli KTM SMCR 390 i SMCR 125. Oglądajcie. KTM w kooperacji z naszym indyjskim przyjacielem Bajajem przedstawia na EICMie 2025 dwa bardzo fajne sprzęty, które naprawdę były poszukiwane na naszym europejskim rynku. Dokładnie sprzęty, które rozbudowują kategorię Supermoto. Motocykli, które posiadają cechy motocykla crossowego, czyli duży skok zawieszenia, jednocylindrowy silnik, lekka, zwinna konstrukcja, charakterystyczny wysoki przedni błotnik oraz cechy motocykla szosowego, czyli przede wszystkim koła o średnicy 17 cali, opony 100% asfaltowe, 100% szosowe, o świetnej zazwyczaj mieszance, o bardzo dobrej przyczepności. Co dają nam te cechy? Daje nam to możliwość bardzo dynamicznego i szybkiego przemieszczania się po mieście, w miejscach, gdzie trasa jest nierówna, przeskakiwanie przez krawężniki, przez progi zwalniające po nierównych nawierzchniach, ale też oczywiście wyjście slajdem z ronda, wystrzelenie przedniego koła w górę nie stanowi żadnego problemu. Więc jest to połączenie kilku pozytywnych cech z motocykla o dużych skokach, motocykla powiedzmy offroadowego i motocykla szosowego. Sprawdziło się to bardzo fajnie. Oczywiście to nie jest kategoria, która sprzedaje się w niesamowitych ilościach egzemplarzy, ale dla osób, które Supermoto kochają i na Supermoto jeździły, na pewno docenią wszystkie te cechy tych miejskich drani, no bo nie ma co ukrywać, są to motocykle, którymi nie polecimy raczej daleko w trasę, nie będziemy z nimi zwiedzać świata, a jest to maszyna typowo do przelatywania po mieście lub oczywiście do latania po torze Supermoto, gdzie mamy nawierzchnię asfaltową, przemieszaną, zmiksowaną z nawierzchnią, troszkę uterenowioną, szutrową, z jakimiś górkami, hopkami. Jeżeli chodzi o te dwa motocykle, jest to oczywiście baza, tak jak i w przypadku Enduro R, baza KTM-a Duke'a 125 oraz Duke'a 390. Mamy tutaj ten sam silnik. W przypadku 390 jest to 398 cm3. Silnik generuje 45 koni mechanicznych, więc jak na taką pojemność naprawdę bardzo dobrze. Jednocylindrowa jednostka, oczywiście dwa wałki rozrządu w głowicy, 6-biegowa skrzynia biegów. Myślę, że konstrukcja sprawdzona, bardzo dobrze znana i do takiego motocykla jak Supermoto nadaje się bardzo dobrze. Mamy tutaj fajny moment obrotowy, ten strzał mocy w tym średnim zakresie obrotów. Oczywiście ten moment obrotowy kończy się dość szybko w tych wysokich obrotach. Nie ma tam specjalnie już jakiegoś wielkiego szału, tak jak w czterocylindrowych silnikach, ale to, co jest najważniejsze, te użytkowe obroty, czyli ten niski, ten średni zakres obrotów tutaj jest naprawdę z takim fajnym powerem. Oczywiście ta 400 przy tych 45 koniach mechanicznych będzie się dynamicznie i bardzo dobrze przemieszczała po mieście. Troszkę tutaj może brakować co do tego największego singla na rynku, czyli do najstarszego brata w kategorii SMCR, czyli do 690, ale ma być to sprzęt powiedzmy na początek, powiedzmy dla osób, które zaczynają przygodę z Supermoto i przede wszystkim szukają poręcznego motocykla, nie za miliony monet, bo nie ukrywajmy, że cała linia motocykli KTM, która produkowana jest w Indiach, na pewno bardzo dobrze przedstawia się cenowo. W przypadku tego motocykla mamy tutaj kwotę poniżej 30 000, a w przypadku 125 mamy tutaj kwotę w okolicach 25 000. Przechodząc sobie szybko, jeżeli już mówimy o silnikach, do naszej 125, tutaj jest ta sama jednostka jak w Duke'u 125, czyli 15 koni mechanicznych, oczywiście również jeden cylinder pojemności 125 i jakieś 11,5 Newtona momentu obrotowego, czyli maksymalna moc, jaka jest dopuszczona przez przepisy ruchu drogowego, tak aby ten homologowany pojazd miał możliwość przewożenia ridera na kategorię prawa jazdy samochodowego, na kategorię B. Więc tutaj wszystkie te cechy są spełnione. Świetnie, że te motocykle mają tą fabryczną homologację, nie trzeba tutaj kombinować, tak jak w przypadku często modeli
crossowych, które przerabiamy. Są to fabryczne motocykle Supermoto, które są już do tej jazdy przygotowane. Oczywiście, jeżeli chodzi o ramę, w obu modelach jest to rama również od Duke'a 125 czy Duke'a 390, rama stalowa, rama rurowa, która fajnie oplata ten silnik i oczywiście też pasuje do całości. Rama pomocnicza również jest ramą stalową, która jest przykręcona do ramy głównej i oczywiście możliwość jest demontażu tej ramy, wymiany ewentualnie w przypadku jakiejś sportowej jazdy czy jazdy na na tylnym kole. Jeżeli coś się wydarzy z tą tylną częścią, urwiemy ten nasz zadupek, to nie ma problemu, rama jest wymienna, więc nie wiąże się to z jakąś, powiedzmy, szkodą całkowitą na ten pojazd. Tutaj coś ciekawego, zapraszam Was, zwróćcie uwagę sobie na to miejsce. Co tutaj mamy? Brak subskrypcji, której jeszcze nie kliknąłeś, więc jeżeli jeszcze nie kliknąłeś subskrypcji, kliknij koniecznie. Zachęcamy do oglądania naszych odcinków, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Pozwala nam to tworzyć te treści, rozwijać się i napędza nas to do dalszego działania. Ja mam na imię Andrzej, witamy na kanale Mototalks. Jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zachęcamy do wypełnienia formularzu w opisie filmu. Napiszcie, skontaktujemy się z Wami, porozmawiamy o motocyklach. Wracając do tych dwóch konstrukcji, tutaj oczywiście wiele osób zastanawia się, jak wagowo te motocykle się tutaj przedstawiają. Oczywiście mamy tutaj przy 390 158 kg wagi w opcji gotowej do jazdy, czyli z płynami, natomiast bez pełnego zbiornika paliwa. Co do wersji 125, oczywiście różnice są takie, że mamy tutaj inną jednostkę napędową, ale cała reszta jest praktycznie taka sama. Mamy tutaj na sucho 147 kg i 152 kg, też tak jak podaje producent w specyfikacji Ready to Race, czyli teoretycznie nie ma tam informacji, że z pełnym zbiornikiem paliwa, tylko po prostu przygotowane do jazdy, więc podejrzewam, że też nie ma tutaj pełnego zbiornika paliwa. Co do zawieszeń w tych motocyklach, mamy tutaj zawieszenie upside down o dużym skoku, w obu przypadkach po 23 cm z przodu i z tyłu. Oczywiście zawieszenie Apex. Według specyfikacji początkowej producenta 390 ma regulację zawieszenia. Mamy tutaj regulację napięcia wstępnego sprężyny, dobicie i odbicie i w przypadku amortyzatora tylnego również. Więc tutaj amortyzator tylny mamy w tym miejscu regulację i również jest 23 cm skoku zawieszenia. W przypadku 125 początkowo była informacja, że taka, nawet na ich stronie do tej pory jest informacja, że taka 125 takich regulacji nie posiada, że jest to klasyczny amortyzator Apex bez regulacji. Natomiast proszę bardzo, naszym oczom ukazuje się oto piękny SMCR z pojemności 125 i mamy tutaj regulację napięcia, dobicia oraz odbicia w standardzie, więc tutaj albo KTM początkowe swoje partie produkcji wyposaża w zawieszenie od 390, czy to w modelach kolejnych będzie zmienione, tego nie wiemy, natomiast cieszymy się bardzo, że w cenie tego motocykla dostajemy w pełni regulowany zawias Apex. Co do hamulców. Hamulce, tak jak wersje Supermoto powinny mieć, mamy tutaj ogromną tarczę, 230 mm średnicy, jeżeli chodzi o 125, jak również o 390. 390 ta tarcza jest mocniejsza, bardziej jakby z większą ilością materiału. Co do hamulce oczywiście w przypadku 390 jest to zacisk radialnie zamontowany, czterotłoczkowy by Brembo, czyli to jest ta ich jakby firma, która nie jest to typowe Brembo, ale jest to bardzo dobra jakość wykonania i oczywiście przewód w oplocie stalowym, więc ta siła hamowania jest tutaj bardzo dobra. Pompa jest ok, nie jest to pompa radialna, ale przy tych niskich masach motocykli ta pojedyncza tarcza w zupełności jest wystarczająca, tak jak i w 690. Każdy, kto jeździ doskonale wie, że ta jedna tarcza daje radę i w zupełności wystarczy. Także w obu przypadkach są zastosowane podobne konstrukcje hamulcowe, chociaż w 390 te hamulce na pewno ta tarcza jest lepsza. Tylne hamulce, tam standard, pojedyncza również tarcza i zwykły zacisk, ale wiadomo, jeżeli chodzi o tylny hamulec, to jego aż tak bardzo nie potrzebujemy.
Co do różnic w tych dwóch motocyklach, oczywiście poza pojemnością, większą mocą, troszkę większą masą w przypadku 390 mamy również, tak jak sobie zauważycie, różnice w felgach. Jeżeli chodzi o 380, są to szprychowane koła, bardzo ładnie wyglądające, idealnie pasujące do stylu supermoto, do motocykli crossowych. W przypadku 125 jest to odlew aluminiowy, taki jak w Duke'u, więc mamy tutaj troszkę uboższą wersję tego motocykla. Te koła nie wyglądają aż tak bardzo atrakcyjnie, ale jest ok. No i oczywiście co do opon. 390 już ma trochę podchodzić pod taki motocykl, pod takie supermoto bardziej sportowe, którym możemy wybrać się na tor, więc tutaj zastosowano oponę Michelin Power 6, więc jest to opona na pewno dużo bardziej sportowa. W przypadku 125 mamy tutaj oponę marki MRF, jest to również azjatycka konstrukcja, która się wywodzi ze skuterów, więc jest to oponka, można powiedzieć, dość prosta, ale oczywiście też jak najbardziej do uniwersalnej, codziennej jazdy sprawdzi się bardzo dobrze. Idziemy dalej. Co do elektroniki w tym motocyklu, na pewno możemy sobie zwrócić uwagę, że to, na co dużo osób czekało w 690, jest nowa LEDowa lampa, która ma fajny kształt. To czarne zaciemnienie wewnętrzne lampy daje bardzo fajny klimat. Centralnie oczywiście światełko pozycyjne i po odpaleniu maszyny zapala nam się światło drogowe oraz światło mijania. Tutaj takie dwa radiatorki do tych lamp, które też poprawiają, dają bardzo fajny efekt wizualny. Oczywiście kierunkowskazy full LEDowe, mamy tutaj LED w standardzie, więc jest super. Jak za taką cenę, jak w tym standardowym wyposażeniu, to jest naprawdę bardzo dobrze. Tylna lampa oczywiście również LEDowa, malutka lampa, która nawiązuje do 690, więc też tam taka malutka trójkątna lampa była zastosowana. Nowością jest na pewno wyświetlacz. Wyświetlacz w nowych modelach KTM będzie wyglądał w ten sposób. Średnica 4,2 cala, oczywiście obrotomierz, wyświetlacz biegu, prędkościomierz i wszystkie kontrolki informujące o jakichś informacjach technicznych. Co do wyposażenia tego motocykla, w przypadku wersji Supermoto mamy opcję zmiany na funkcji ABS-u z funkcji Road, czyli ABS działający na oba koła, na funkcję Supermoto, gdzie ABS na tym tylnym kole możemy sobie wyłączyć. Więc jest to na pewno fajna rzecz dla osób, które jeżdżą gdzieś po torze, chcą sobie pojeździć troszeczkę szybciej. Oczywiście, jeżeli chodzi o tryby jazdy, tutaj zostaje nam tylko street, tutaj zmian żadnych nie ma. I jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to tutaj w ustawieniach mamy opcję Connectivity, czyli możliwość łączenia z telefonem komórkowym, Shift Light, lampka zmiany biegów przy już osiągniętych pewnych obrotach, data, godzina, jednostki, język. Tutaj też fajnie widać się zmieniają te loga, flagi danego kraju. Oczywiście nie spotkamy tutaj naszej biało-czerwonej flagi, oczywiście europejskich języków kilka, ale polskiego niestety nie ma. Możliwość montażu grzanych manetek, jeżeli chodzi o ekstra funkcje, to oczywiście grzane manetki, nawigacja, outdoing call i remote control mode. Tak jak wspomniałem, tutaj jeszcze nie do końca wiemy, na czym polega funkcja tego pilota. Prawdopodobnie telefon komórkowy połączony z aplikacją będzie miał możliwości jakieś funkcjonowania z tym wyświetlaczem. I tu oczywiście jest możliwość uproszczenia tego wyświetlacza, tak żeby był on bardziej czytelny. To też w informacjach tutaj w użytkowniku możemy sobie zmienić na display mode, na standard albo zredukowane wyświetlanie parametrów, czyli wtedy otrzymujemy taki oto prosty wyświetlacz w ten sposób wyglądający. Tutaj jeżeli chodzi o sprzęt na kierownicy, również mamy zmianę, mamy nowość. Jest to nowy joystick, który pracuje lewo, prawo, góra, dół. Nie ma możliwości wciśnięcia tego guziczka. W odróżnieniu od wersji Enduro R na przełączniku nie ma guzika wyłączenia ABS-u. Tam taki guziczek tutaj znajdziecie, tutaj nie ma. Żadnych guziczków tutaj nie ma, nie działa to jako wyświetlacz dotykowy, czy nie możemy sterować żadnym innym guzikiem. Wszystko za pomocą tego joysticka. I tu oczywiście bonus od KTM-a, gniazdo USB-C już w standardzie, więc spoko, fajna rzecz. Jest to na pewno jakiś taki dodatek, który parę stówek zawsze użytkownika kosztuje. Co do wykonania, jeżeli chodzi o Indię, no to idzie im całkiem dobrze.
Według mnie kierownica pomalowana w tym czarnym kolorze troszkę może te ślady zostawiać, może ta jakość tego lakieru nie będzie najwyższa, ale jest ok. Tutaj takie czarne wykończenie, gumowanie tych wszystkich klamek. Wygląda to bardzo dobrze, fajnie się to komponuje z półką, więc jest ok. Oczywiście zbiornik paliwa nie jest jak w klasycznym Supermoto zamocowany z tyłu, jest zamocowany z przodu, przed kierowcą, więc jest to klasyk, jest to standardowe rozwiązanie. Zbiornik paliwa 9 litrów mieści, więc spoko. Podejrzewam, że spalanie Sylwestii 5 na poziomie 3 litrów, spalanie 310 na poziomie 4 litrów przy takim mocnym, dynamicznym jeżdżeniu, więc jest to bardzo optymalnie. Co do wysokości kanapy 89 cm, w przypadku osób ze wzrostem, tak jak w moim przypadku 172, jest spoko, nie stoję pełną nogą, pięta lekko w górze, ale czuć, że ta maszyna jest bardzo lekka, że ta poręczność motocykla Supermoto jest ok, z nogą wyciągniętą w ten zakręt można wchodzić, więc jest naprawdę przyjemnie, choć nie ma takiego, z uwagi na ten zbiornik paliwa, nie będzie takiego możliwości mocnego zejścia na przód przy dohamowaniach, tak jak było w 690, natomiast podejrzewam, że ten zbiornik paliwa nie przeszkodzi w tym, że osoba ogarnięta będzie mogła ten motocykl na tylne koło poderwać, przy tam strzale ze sprzęgła pewnie się uda. Nawet 125, no bo to oczywiście każdy motocykl na kole pojedzie, tylko trzeba po prostu umieć to zrobić. Fajnie zrobione to, że tutaj w przypadku dojścia do filtra powietrza jest nawet taki fajny opis Airbox Access. Śrubka znajduje się w tym miejscu, tak żebyśmy nie szarpali plastikiem, nie urywali czegoś. Tu wewnętrznie jest taki otwór, który pozwala nam tę osłonę zdemontować. Ciekawą rzeczą jest to, że w motocyklu tym zastosowano łańcuch, jest to łańcuch o szerokości 520, więc jak na małą pojemność i 390 i 125 jest to całkiem gruby łańcuch, wytrzymały, więc jest to na pewno duży plus. Oczywiście w przypadku Supermoto gumowanie, bardzo wysokie gumowanie na podestach. Jeżeli chcemy jeździć w butach crossowych, chcemy lepszą przyczepność, no to oczywiście tę gumę możemy sobie zdemontować i podpierać się tylko na tych elementach metalowych. Ta przyczepność na pewno będzie lepsza, będzie większa. W przypadku wahacza, wahacz taki jak w 390 Adventure, więc jest to różnica między Duke'iem 125 i 390 a wersją SMCR. Tu oczywiście bardzo fajna, smukła linia nawiązująca do motocykli crossowych, więc jest to zrobione ze smakiem i bardzo dobrze. Jak z trwałością? Wszystko się, że tak powiem, okaże, ale na pewno silniki 125 już są sprawdzone na europejskich rynkach. Silniki 390 również sprawdzają się całkiem ok. Tu oczywiście najbardziej się obawiamy o elektronikę, ale no KTM jakby póki co daje radę, dba o to, aby ta elektronika nie zawodziła. Mówimy tutaj też o jakichś tam raczej o drobnych usterkach niż o jakichś dużych problemach technicznych tych silników, więc nie ma tutaj raczej większego problemu. Oczywiście przy zakupie pojazdu nowego mamy pełną gwarancję, więc to jest na pewno argument do kupowania nowych motocykli z salonu. Jeżeli chodzi o przepustnicę, oczywiście Ride-by-Wire, przepustnica elektroniczna, więc jest możliwość opcjonalnie montażu quickshiftera. I jeżeli chodzi o Sylwestrę 5, mamy tutaj ABS, jeżeli chodzi o elektronikę. Jeżeli zaciekawiły Was te nowe konstrukcje KTM-a, na pewno zapraszamy Was do obejrzenia kolejnego naszego odcinka, gdzie przedstawiamy wersję Enduro R, czyli motocykl na większych kołach, motocykl ze specyfikacją Enduro. A jeżeli jesteście ciekawi Nakeda z oferty KTM-a, no to oczywiście zapraszamy też do obejrzenia Duke'a 125, który również jest na naszym kanale. Tymczasem dziękujemy Wam za oglądanie i do następnego odcinka.